Jonasz Osmenda po tej stronie, witam serdecznie w 23 odcinku, gdzie omawiam tworzącą się grę o nazwie Fallout 2 Remake 3D. W dzisiejszym materiale jest garść poprawek właściwie i myślę, że cały marzec będzie poświęcony na poprawki, które w końcu trzeba doprowadzić do ładu. Ale też mam parę nowości, dlatego przejdziemy sobie, mam nadzieję, nie zapomnę o niczym. Przejdziemy sobie po kolei tego, co udało się zrobić. Zaczniemy sobie od opcji, bo jesteśmy akurat w menu. Pojawiła się nowa pozycja ustawienia karty graficznej. Możemy ustawić na jakość lub na wydajność. Obecnie wszystko, co działo się dotychczas, było z ustawieniem jakości, natomiast jeżeli mamy słabsze nieco komputery lub po prostu chcemy uzyskać więcej klatek, a myślę, że dzięki temu możemy uzyskać 20% więcej klatek na sekundę, przechodzimy na performance, czyli wydajność, i zwróćcie uwagę, że wszystkie krawędzie każdej grafiki są albo wygładzone, jeśli jest jakość wybrana, i pixel artowe, jeśli wybieramy na wydajność. Więc przejdziemy sobie teraz do menu tworzenia postaci z opcją wydajności. I teraz tak, wybierając na przykład Narga, automatycznie jego imię, wiek oraz płeć są ustawione do jego postaci. Jeżeli wybierzemy sobie Mingana, tak samo, jeśli Hitsa, to tak samo. Dodatkowo wszystkie wyświetlane tutaj karty są już przetłumaczone dla każdego języka, jaki widzicie. Także w końcu chciałem to skończyć, żeby to było przetłumaczone, żeby nie świeciło w oczy różnorodnością języków, jak było to wcześniej. Ok. Zatem zaczniemy sobie grę taką postacią, jaką mamy teraz, tylko zwiększę sobie zręczność i zaczynamy. Ok, zwróćcie uwagę, być może to będzie widać, że grafika uległa troszeczkę zmianie po wyborze opcji wydajność. Nawet grafika Hitsy, ta animacja jest wyraźnie zmieniona. Również liczby HP też są troszeczkę zgliczowane, przez to, że piksele się nie wygładzają, tylko po prostu rozszerzają. No dobrze. Będąc tutaj, na wstępie pokażę wam kilka fajnych rzeczy. Pierwszą z nich na pewno będzie fakt, że Eryk robi wciąż animację. Zwróćcie uwagę na tą broń lub na przykład na poganiacz elektryczny do bydła. Najciekawsze jest to, że wybierając zbroję, na przykład tą, automatycznie rękaw też się zmienia, więc jest to zupełnie nowa animacja, którą Eryk wyrenderował, i takim oto sposobem będzie renderował resztę broni białych, w których widać rękę. Także jest to naprawdę dużo pracy. Kiedy skończymy to robić i dodawać, to po prostu zrobię cały odcinek na temat tych broni. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda z innymi zbrojami, bo na każdą zbroję trzeba wykonać kolejną animację, która będzie różnić się od poprzedniej, po prostu żeby było widać, że mamy na sobie tą zbroję. Więc ja sobie teraz szybciutko przejdę przez świątynię prób i widzimy się po drugiej stronie. Dobrze, jesteśmy w Arroyo. Od razu sobie wyjdziemy na mapę świata, ponieważ za bardzo tutaj jeszcze nie ma co robić. Ta grafika jest teraz bardziej oldschoolowa. Fajnie, dobrze, idziemy do Klamath. Ok, jesteśmy. Akurat zacząłem w tym miejscu, bo wykonywałem pewne testy i chcę wam pokazać kolejną rzecz. Zdublowało się tutaj, ale to jest do usunięcia.
chcę Wam pokazać i udowodnić, że kolor krwi został już naprawiony i w końcu jest taki, jak powinien być. Dla roślinek jest to zielony kolor, być może dla obcych i innych centaurów również będzie zielony. Po prostu zrobiłem nową grafikę, nową animację, gdzie kolor jest po prostu zielony i jest taki, jak chcę. Ok. Być może część z Was zauważyło pewien glitch, a mianowicie kiedy obraz jest mały, na przykład pomniejszony, to było widać obramowanie kwadratowe tam, gdzie stał przeciwnik. Nawet jeżeli był za ścianą, to było go widać. Zmieniłem zupełnie sposób wyświetlania obramowania postaci. Dzięki temu nie jest już więcej widoczny przez ściany. Jeden mały szczegół, jeśli podchodzimy do przedmiotu, to żeby wiedzieć, że on jest do podniesienia, po prostu eksperymentalnie podświetla się on na czerwono. Pewien szczegół, ale myślę, że on będzie fajnie urozmaicał całą rozgrywkę poprzez fakt, że zmieniając broń jest po prostu animacja, która wysuwa nam broń od dołu. Myślę, że jest to fajne rozwiązanie niż po prostu pojawianie się broni nagle albo nagła zmiana animacji. Oczywiście zbroja tak samo wpływa na wygląd ręki. Dodatkowo, jeśli chcecie śledzić na bieżąco postępy w grze, zachęcam tutaj do sprawdzania logu. Tutaj co 2-3 dni staram się wrzucić jakieś drobne poprawki. Na przykład fakt, że za pomocą klawisza Escape możemy zamknąć ekwipunek. Także jest to bardzo przydatne. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam do śledzenia. I chciałbym podziękować użytkownikowi Wik47, który jest również pod tym samym nickiem na YouTubie, który bardzo dużo wysyła mi tutaj w komentarzach poprawek. Zobaczcie, on tu wszystko dokumentuje, co jest gdzie i jak, w której postaci coś się pojawia, coś, co powinno być naprawione. Także bardzo Ci dziękuję, robisz dobrą robotę. O niektórych rzeczach, które mam poprawiać, czasami po prostu zapominam, a Ty mi o tym przypominasz. Lista jest długa, natomiast może wydawać się, że jest to dużo do zrobienia, natomiast po prostu starasz się bardzo dokładnie opisywać to, co widzisz, także bardzo Ci dziękuję. Także tyle oto poprawek udało się zrobić. Ja, jak widać, cały czas mam jeszcze coś do poprawy. Zawsze coś wyjdzie podczas dodawania nowych elementów w grze, zawsze wyjdą 2 lub 3 kolejne błędy. Także zachęcam do skorzystania z nowej wersji. Ja wracam do pracy i trzymajcie się, cześć.